Będziemy starali się pobić rekord prędkości. Będziemy chcieli, żeby Oskar pojechał 130 na godzinę. On się trochę waha, ale zaraz to przegadamy z nim. Każdy z nich ma ślady po kulach lub po jakichś innych wybuchach. Łuki, strasznie piszczysz. Jest bardzo sympatycznie. To cofam to, co powiedziałem, że Sarajewo to połączenie Sztumu z Zakopanem. No siema, dotarliśmy. Kolejny dzień, kolejny kraj. Jesteśmy teraz w Bośni. Jest dokładnie to, czego szukaliśmy i czego nam trochę brakowało, bo wiecie, Chorwacja jest jednak jeszcze dosyć mocno europejskim krajem. A Bośnia już ma to wszystko, co w Gruzji i na Ukrainie najlepsze. Wir kommen aus Polen. Aus Polen. Aus Polen. Polonia. Und wir gehen zu Sarajewo. Sarajevo. Ja. Ist nicht weit mehr. Nicht weit mehr. Aber es ist, Eineinhalb Stunden. aber er ist sehr interessant. Prost. Pan się nas zapytał, skąd jedziemy i dokąd jedziemy i czemu tutaj przyjechaliśmy, więc powiedziałem, że dla nas Sarajewo jest interesujące i że jest pięknie, spokojnie. Wszystko wskazuje na to, że w końcu dotarliśmy tam, gdzie nasze miejsce. Czyli przed knajpą stoją stare Passerati i ja czekam jeszcze na jakąś ładę albo nie wiem, Jugo może coś wyskoczy gdzieś z nienacka. Wszyscy jarają szlugi w knajpie, łącznie z Sebastianem, którego zaraz pokażemy. No i po prostu ja się strasznie cieszę, że znowu czuć swojskość. Bo Chorwacja bardzo fajna, bardzo piękna, ale czas na klimacik. A nie żaden bity Niemiec. Także ruszyliśmy właśnie w stronę Sarajewa, w którym będziemy przez następne 3 dni. Świeżo po obiedzie u pana z tą szafą grającą, którą widzieliście i z tym klimacikiem. Zresztą w ogóle ciekawostka jest taka, że ten pan, z którym Łuki siedział i gadał, ledwo uszedł z życiem po 12 ranach od strzałów tam z czasów wojny. Mamy 5,5 godziny, co oznacza, że no i Oski jest znowu za sterami, bo się sprawdził bardzo wczoraj i okazuje się, że nawet Łuki mu już ufa. Poszliśmy z Krzyśkiem tutaj w pierwszym barze kupić rakiję, bo już mieliśmy dosyć picia piwa. I weszliśmy, nikogo nie było na początku, potem pan się wyświetlił, bez klawiatury w ogóle przedniej. No i tam go pytamy, po ile ta rakija. On mówi, że po 10 marek tych bośniackich, to jest 5 euro za litr. No więc my z Krzyśkiem, że tutaj dobra, to da pan tą rakiję. Oczywiście przymusowa degustacja. Co? Boli mnie. Znają już. No dobra, Krzyku, teraz musimy sprawdzić jeszcze czy ten trunek jest dobry. Ja tutaj z tobą stuknę. Pamiętajcie, żeby czapkę zdjąć. Gdzie ty? Sarajewo. Sarajewo, klucz, jajce, Sarajewo. Da. I
jest taki temat, że no, taka cena za butelkę się może już nie przytrafić do... No w Sarajewie będzie drożej, no nie? Major Śpiwiec nie doradzi. Idę jeszcze wymienię jedną dychę na jeszcze jedną butelkę, co? Nie do podjebania jest ten klimat. Właśnie przed chwilą mieliśmy z Krzyśkiem rozkminę, jak kiedyś będziemy za tym tęsknić. Za beztroskim lataniem busem z kumplami po jakichś prowincjach. Nie mów tego. Ale ładnie. Łuki, czy to jest Golden Hour? Nie, to już jest za Golden Hourem. Golden Hour, człowieku, to wiesz. Słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że właśnie wyjechaliśmy na pierwszą w historii naszej podróży przez Bośnię trasę szybkiego ruchu, co oznacza, że po prostu lecimy. Prawdopodobnie po moim wzroku widać, że mamy za sobą już zakupy w przydrożnym sklepie z rakiją. Także wbijamy do Sarajewa i idziemy tam troszeczkę sobie pozwolić. Chcesz kawkę? To jak patrzę na to, to mi się wydaje, że to jest liquid Oscara, ale potem... W tym niestety się okazuje, że to jest tylko szampon. Tęsknię za tym, jak kij wejpował. Jest godzina 12. Udało nam się wyjść z chaty. Wczoraj część z nas lekko poszalała, ale Łukasz mówi, że nie ma czego żałować. Także ja się go słucham twarzy. Idziemy. Tak głośno, co? O, faktycznie, zobaczcie dziurę po stronach. No? Sarajewo to trochę wygląda jak połączenie Sztumu z Zakopanem. Czyli tak trochę turystycznie jest, ale trochę syf.
miała, Oskar? Duże kolczyki strasznie. Kurde, no co, jesteśmy w centrum Sarajewa, przyszliśmy sobie na śniadanie. Okazało się, że najszybciej serwują piwo. Dziwne. To będzie kolejny odcinek, w którym nie opowiemy o tym, jakie są ceny tutaj, ponieważ zakładamy, że szanujemy naszych widzów i są w stanie sobie sprawdzić, co ile kosztuje. Ale na oko wszystko jest 40% tańsze niż w takiej, powiedzmy, Warszawie. Jest bardzo sympatycznie. To cofam to, co powiedziałem, że Sarajewo to połączenie Sztumu z Zakopanem, bo nie ma ciupak. No co dzieje się? Właśnie poznaliśmy tę koleżankę Dunię i ona nas zaraz zabrała do jakichś kolejnych ludzi, kolejnych, no i chyba się nie wyrobimy w 2 dni tutaj, więc będziemy musieli zostać 1 dzień dłużej i jest fajnie i jest super. Mamy ultra kaca, ale idziemy do przodu. Hi, I'm Dunia. I'm from Sarajevo, and hi. It was easier to just speak Bosnian than think about it. Sorry, that's how. Yeah, you should stay longer here. I think there are more places you can go. The radio tower is also a nice place to see. But you need a day for it. Like you need to go in the morning and then hang out there for a while, then come back. So it's at least 7 hours. Potrafiliśmy na bardzo fajną gromadę lokalsów, dzięki Duni, która spadła nam jak z nieba po prostu. Bo studiuje architekturę, więc ma też pojęcie o takich miejscach, które nas interesują. Jest lokalnie zaangażowana, prowadzi nawet jakiś festiwal architektoniczny. No i wygląda na to, że zna wszystkich dookoła. Trochę z nią pobiegamy i na pewno pobyt w Sarajewie będzie dzięki niej, wydaje mi się, że lepszy. A ja mam strasznego kaca. Protip turystyczny, wypłaćcie sobie hajs albo weźcie sobie euro i sobie wymieńcie, bo kartą raczej tutaj się nie płaci za bardzo. Idziemy teraz, Dunia nas prowadzi do galerii. No potem trochę pozwiedzamy betoniaków, pojedziemy kolejką górską na tor bobslejowy jutro. Zapowiadało się jak zwykle, wiecie, tak trochę niepewnie, trochę na kacu, ale koleżanka wzięła nas w obroty, już gdzieś latamy, coś zwiedzamy, no jest totalny sztos. No. Dowiedzieliśmy się trochę o polityce też tutaj miejscowej, o tym, że jest 3 prezydentów, bo każdy jest z innej religii. No i tak dalej, i tak dalej. No generalnie jest nie do ogarnięcia system tutaj panujący. But yeah, this used to be a prison where Gavrilo Princip, the guy who killed Franz Ferdinand, was. Oh man. Yeah. So you can see how old it is. Like the beams are super old and the building is super old. Yeah. So yeah, and Franz Ferdinand was killed right, like there, close to here, right next to the river. W Sarajewie został zabity książę Franciszek Ferdynand i to spowodowało bezpośrednią przyczyną I wojny światowej. I on został zabity tutaj za rogiem, ale nie tak bardzo się interesujemy historią, dlatego przyszliśmy do takiego punkciku, w którym siedział jego zabójca, a teraz jest Galeria Sztuki Współczesnej. Brodac się nazywa. Stałem się mega fanboyem nowoczesnego impresjonizmu. This one is the name Q. Q. I paint
people who are waiting in the line, and it doesn't matter for what they're waiting. Where is it universal? Yeah. Even if we have all technology and everything, knowledge, blah, blah, we still need to wait in the orders for different kind of things. How would you call this one? This is Mecca. Mecca. Yes, but it's actually only one word of this. But this one is a named blank title, and it's a series of protesting crowds. Also, it doesn't matter where and when. The point is that all these are transparent, and these messages, are always white. So it's a crowd who are protesting, but without no idea and for what. And I was trying to make a universal protest. Protest as a form of communication and as a weapon. Złapaliśmy taką nić porozumienia tutaj z takim kolegą, takim ziomem, który namalował część z tych obrazów, które tu wiszą. Na początku opowiadał, jaki był zamysł za niektórymi z nich, a potem się bardzo szybko okazało, że większość z nich jest polityczna. No i zaczął nam opowiadać, jak skomplikowana jest sytuacja polityczna, społeczna tutaj na miejscu. No niestety nie było to zbyt pozytywna historia, bo okazuje się, że w skrócie po prostu są naruszane prawa człowieka, jest dyskryminacja, są lepsi i gorsi. Znaleźliśmy w lokalnym sklepie kole o smaku kawy. Chcieliśmy wziąć 5 dla każdego z nas. Po pierwszym łyku jestem przeszczęśliwy, że wzięliśmy tylko jedno. Taki gnój. O Jezu. No smakuje tak jak wiesz, tak jak sobie wyobrażasz. Ja mam bardzo mieszane uczucia, bo umiem znaleźć w tym coś, co mi smakuje, ale też jest coś, co mi nie smakuje. No. Czyli mówisz, że z wszystkich rzeczy, które potencjalnie mogą ci zrujnować smak, ta nie należy do najgorszych? Jeśli nie zasługujesz na mnie w najgorszej wersji, to... Zaraz. Palimy w środku kolejki, czy nie? Ja myślę, że nie można palić od środku kolejki, wiesz? Właśnie idziemy na kolejkę linową. Niestety nie jest to taka stara, oldschoolowa kolejka linowa, jak to my lubimy, ale taka już nowoczesna, odnowiona. I ona nas zabierze na szczyt góry, gdzie spotykamy się z Grubsonem. Jesteśmy na samej górze, już dojechaliśmy. Klimat jest trochę podobny jak byliśmy w Batumi. Że tam na górze kawka i magnesy. I zaraz zobaczymy, czy będziemy musieli stawić czoła szeregowi tych atrakcji turystycznych, czy będziemy sobie w stanie coś sami wymyśleć. Oskarowi już zamówiliśmy gofra XXL, a ja za chwilę biorę watę cukrową. Także takie tam. Będziemy robili za sekundę zdjęcie średnim formatem. To jest ten aparacik, który kupiliśmy w Armenii 2 lata temu chyba, za 250 zł. I no nie wiem, zrobiliśmy może z 20-30 rolek nim. Ja jestem bardzo zadowolony. Ty chcesz, żebyśmy wstali?
Właśnie skończyliśmy przyjmować taką wielką bułę, gdzie było 10 takich małych mięsek mielonych z cebulą i serem. I Oski stwierdził, że nie, on by w sumie jeszcze dał radę zjeść pizzę. Więc mu powiedzieliśmy, spoko Oski, zamawiaj pizzę, my ci za nią zapłacimy ze wspólnych. Z chęcią zobaczymy jak jesz. I właśnie Oski teraz wybiera sobie pizzę. Stronę, dom jest moim zdaniem w tamtą stronę, tak się wydaje. Dobra, idziemy. Jedyne co, no to Oskar zjadł tę całą pizzę, myślałem, że sobie zrobi krzywdę, aczkolwiek mi się zdaje, że on się bardzo przejadł, ale się nie przyzna teraz. Dzień drugi w Sarajewie. Jedziemy teraz na drugi koniec miasta zobaczyć największe blokowisko, bo jest blokowiskiem. Potem się cofamy w stronę chaty, przejedziemy przez stadion, który też podobno jest ciekawy. I miejmy nadzieję, że do tego czasu pan major wydobrzeje i dołączy do nas i pojedzie na tor saneczkowy z nami. Opuszczony tor saneczkowy, olimpijski. O, a tu jest blok w ogóle z wielkim kraterem po bombie, czy tam jakimś pocisku. Ja się w ogóle bardzo często zastanawiam, skąd się bierze ta faza, żeby jeździć po tych blokowiskach. I ja dochodzę do wniosku, że po prostu to jest akcja sentymentalna, bo mi to na maksa przypomina stare czasy, dzieciństwo, właśnie jak trawa była nieskoszona, chodnik był popękany. I to jest jak taka trochę mała podróż w czasie. I to jest takie nie do podrobienia uczucie, naprawdę. Trzeba to zobaczyć, poczuć ten zapach jeszcze raz i naprawdę można się gdzieś przenieść. Ale biały miał szachet. Biały miał szach. No zobacz, królowa po światu. A tutaj. Teraz go jedzie I teraz znowu znowu jest szach. I albo ucieknie królem gdzieś, albo ucieknie królem, albo zbije pionek, który powoduje szacha. Takie są zasady, które pewnie wszyscy znacie. Na Bałkanach jest rozwinięty bardzo mocno temat szachów. Łatwo jest znaleźć między blokami starszych ludzi grających sobie. I my właśnie od pół godziny już kibicujemy tutaj. O, właśnie szach jest.
i generalnie nikt nas nie wygania. Wydaje mi się, że podoba mi się to, że młodsza generacja też jest zainteresowana tą grą. Lat wszyscy mieli. To przerażające to jest. Dużo jest 70. rocznika chłopaków, zobacz. 7-4, 7-4, 7-4, 7-5, następny 9-3. Bardzo stary kisnę, nie? Wiesz, dla mnie to jest za mocny temat. 19 lat. Po przekroczeniu progu tej piekarni poczułem niesamowity ból. A zobacz, co tu jeszcze jest. Nie, taki ten długi. Co to jest? Mokre ciasto. Co to jest? Bierzemy mokre ciasto. Jesteśmy w piekarni. Finish, da. Kupujemy właśnie burek z mięsem, z serem, ciasto, pizzę, wszystko Papierową kupujemy. pizzę zwykłą. Tak. Jeszcze placki. Jakby kogoś interesowało, dlaczego tacy ulani jesteśmy, to wtedy macie odpowiedź. Przed chwilą zapchaliśmy się bułą. Oskar zjadł pizzę, która smakowała jak chałka, bardzo gruba chałka z sosem pomidorowym i z serem. Jedziemy teraz na tor saneczkowy opuszczony po olimpiadzie zimowej i wjeżdżamy w góry. Bardzo często jak jesteśmy w górach jest super widok na miasto, więc myślę, że zaraz się coś pokaże fajnego. No i pozdrawiamy pana majora. All I wanted was you lying next to me. Oh, but now you're gone and I can't sleep. Oski? Podesłałbyś mi te nudesy? Nie. Weź podeślij te nudesy, co gadaliśmy. Oskar? Podesłałbyś mi nudesy? Weź podeślij jakiegoś nudesa, co? Krzysiek, Nie? co są nudesy? No takie zdjęcie z bakłażanem na wierzchu. No, jesteśmy przy czymś, co wydaje się być startem toru bobslejowego tutaj w Sarajewie. I czekamy na majora, który musiał trochę odespać bardziej i który przyjeżdża na własną rękę kolejką linową. Mieliśmy dwie rzeczy dzisiaj do obejrzenia, jest 6 godzina, jeszcze nie zaczęliśmy oglądać tej drugiej. Także nie bierzcie z nas przykładu, jeśli chodzi o dysponowanie czasem. Odejdź, Skacz, Maciek. Zaraz będę zjeżdżał na tyłku. To jest postać, na którą zasługujemy. Ja dlatego jestem przeciwnikiem organizowania Igrzysk Olimpijskich, bo po pierwsze zawsze zostaje masa niepotrzebnej infrastruktury,
jakieś państwo zostaje podbite w międzyczasie. No i strasznie ingerują w przyrodę. Nie wskoczę na deskę, jeśli o to prosisz. Będziemy starali się pobić rekord prędkości. Będziemy chcieli, żeby Oskar pojechał 130 na godzinę. Stary, wyobrażasz sobie, jak to jest szybko? On mu się trochę waha, ale zaraz to przegadamy z nim. Jest mega szybko, naprawdę. Możesz się tak błyskawicznie napędzić. Kupimy mu słodycze i żelki. I liquid nowy. All I wanted was you lying next to me. Oh, but now you're gone and I can't sleep. Baby, all I wanted was you lying next to me. Oh, but now you're gone and I can't sleep. Kałem się ze śmiechu, jak Oskar przejechał obok mnie. Taką zadziwiająco neutralną tą minę, do której był strach. Pytanie, po co ja to robię? Ale też ciekawość. Ty, Oski, uważaj, bo Teo jedzie za tobą. Na mecie zjazdu bobslejowego spotkaliśmy ekipę, która właśnie maluje graffiti. No i co, chillujemy sobie, siedzimy sobie, jest fajnie. Idealny koniec dnia tak naprawdę, no. I see I see Yeah, okay, so background of this, like the whole graffiti is because of the problem which in Bosnia is very present, especially in the southern part of the country, because you have the segregation in secondary education, called like two schools under one roof concept, which is kind of between the Croats, the Catholic students, and the Bosniak students in those communities which are segregated. As the community, but also as schools, because they go in the same school, but go in different curriculums, and because of that, they don't meet each other in the school, and because of that, like segregation, which is happening like last 20 years, like after the war, about 2000, it was made as a solution, but that solution should be a temporary one, but it wasn't actually. So because of that, I mean. One of the things like that we have done is actually a project, Friends Without Borders, and on this project, this is the final conference of the project, and the students from all over the country, from these segregated communities, came here and painted this mural. Get to sleep. Powiem wam, że ta perspektywa robi takie wrażenie. To tylko naparzyć herbaty do butelki i z dziewczyną na randki chodzić, co? Poznańska ze Schabowym, mogę siedzieć.
opuszczamy Sarajewo, jeszcze tylko zabierzemy ostatnie graty z góry z naszego przemiłego lokum z karaluchami i jedziemy dalej. Myśleliśmy, że zostaniemy trochę dłużej, ale no, po tym jak nie udało nam się złapać z nikim lokalnym trochę bardziej, to zobaczyliśmy już wszystko, co mieliśmy zobaczyć. Policzyliśmy dni do końca wyjazdu i okazało się, że jeżeli chcemy Sarajewo zwiedzić bardziej, to po prostu musimy tu przyjechać jeszcze raz. Ale naprawdę jest tutaj co oglądać. Myślę, że na luzie można tutaj spędzić 4-5 dni, latając po różnych ciekawych miejscach. Oczywiście, jeżeli będziecie mieli kogoś lokalnego jako przewodnika. A, no w międzyczasie stwierdziłem, że warto by było chociaż trochę wyglądać jak człowiek na tym wyjeździe. Poszedłem do fryzjera i zbriefowałem panią, tłumacząc z polskiego na bośniacki. U góry krótko, po bokach dłużej, na dole zero. Ona do mnie pokazała tak i że jak żołnierz, ja powiedziałem tak jak żołnierz. I o. Jestem bośniackim żołnierzem od dzisiaj, oficjalnie. Dam najpierw Valentine's, potem szczurę. Kule i siurę. Skoczek. A jeszcze po wczoraj taki gimnastyk jest. Tak, właśnie Hercegowina, no. Sztos! Dobra. Właśnie wracamy z zakupów, gdzie wydaliśmy resztę hajsiku, który nam został. Udało się zrobić naprawdę bardzo imponujące duże zakupy. 15 jajek, chleby, sery, jogurty, warzywa, słodycze. Bardzo dobre ciastka z prawdziwą czekoladą. Było śmiesznie, bo jakoś tak dobrze nam poszło, nagle zostało trochę hajsu, więc Sebek poleciał po wino, 1 butelkę. Nagle się zaczęło liczenie każdego grosza, bo się okazało, że wino kosztuje 10, a zostało nam tam 12. Bo ty masz tam ten recepcję w tym swoim hotelu? Nie, skąd? Ja mam tylko pokoje, nie ma żadnej recepcji.